W moim ukochanym deku najbardziej lubię robić takie prace, które zaskakują. Najlepiej, gdy sama technika wykonania jest tak prosta, że w ogóle się nie stresujemy, że na końcu nam może coś nie wyjdzie. Cudownie, gdy przy pracy mało się męczymy, a na końcu wychodzi nam efekt wow. Po prostu staram się z tej mojej pasji wycisnąć tyle przyjemności, ile się tylko da. No to lecimy. A dziś, cytując mojego męża, pudełeczko ze ściereczką. Pudełeczko pobejcujemy lazurem, a ściereczka będzie za chwilę. Pomieszałam dwa kolory, hebanowy i orzechowy, czyli czarny i brązowy. Używam preparatu, który nazywa się lazur, czyli taka szlachetna bejca, ale takiej zwykłej bejcy oczywiście także możecie użyć. Suszę, szlifuję i teraz polakieruję. To jest lakier o wykończeniu jedwabistym, czyli taki satynowy. Bardzo mi zależało na takim leciutkim połysku, bo to wygląda jak fajne, stare, wiele razy wymacane pudełko. Najpiękniejszy efekt ten lakier daje wtedy, kiedy położymy jedną warstwę, a potem to delikatnie przeszlifujemy. Nie wiem, czy też jesteście zachwyceni, ale mi się to bardzo podoba. No to trzeba namalować serwetkę. I wydawało mi się, że pomysł z obklejeniem pudełka taśmą malarską jest znakomity. Ale powiem Wam, że teraz nie jestem tego pewna. Może po prostu trzeba by to było namalować od ręki pędzlem i też byłoby super. Nie rozdrapujmy. Jeżeli macie ochotę, to zróbcie to prościej i lepiej. Obkleiłam taśmą, pokryłam na biało obszary, które mają być białe 2 razy i odkleiłam taśmę. Kolor pudełka jest czarno-brązowy, ponieważ miał pasować właśnie do tego papieru ryżowego. Ale gdy nadszedł czas przyklejania, już nie byłam taka pewna. A może kwiatki, a może taki ładny wianuszek, a może po prostu zajączka wielkanocnego. Na filmie to zastanawianie się trwa tylko 4 sekundy, ale w życiu dużo dłużej. No dobra, powiem Wam prawdę. Przykładałam te serwetki i papiery do pudełka 2 dni. I teraz już wiecie, jakie wielkie szczęście daje nam technologia, że filmy można skracać, ciąć i przyspieszać. Z serwetką jak zawsze. Najpierw ją rozwarstwiłam, a teraz tą górną część oprysowuję pędzelkiem z wodą. Obrywam niepotrzebne części, żeby tego białego naokoło wzoru zostało jak najmniej. I tak przygotowany wzór przyklejam do pudełka. Zwykłym klejem do deku, to jest wersja kleju z werniksem. Przyklejam, smarując klejem wyłącznie od góry. Następnie suszę i górę pudełka, tylko te białe elementy, zamalowuję lakierem akrylowym matowym. A to jest biały długopis żelowy, niekwestionowana gwiazda tego filmu. Dzięki niemu namalowanie ażurowych części serwetki jest tak łatwe, że aż mi to głupio pokazywać. Właściwie każdy wzór, który sobie wymarzycie albo podglądniecie na prawdziwej serwetce, można namalować i to bez problemu. Ważna informacja, to jest długopis żelowy kulkowy i jeżeli malujecie po powierzchni, która jest gładka, na przykład lakier błyszczący albo satynowy, kuleczka może się trochę ślizgać. Dużo wygodniej maluje się na powierzchni pokrytej lakierem matowym, ale jak widzicie, dałam radę nawet na satynie. Dalej ręko gadżeta. Kocham takie proste rozwiązania, a ten długopis to jeden z moich ulubionych bajerów, którym często maluję właśnie takie delikatne i finezyjne drobiazgi. No cóż, mogłoby być równiej, ale te nierówności giną w tłoku. To lecimy dalej. A teraz pogrubię te miejsca, w których teoretycznie nitka powinna mieć jakieś zgrubienie albo sopełek. Niby nic, ale wydaje mi się, że te drobiazgi dodają odrobinę realizmu mojej pracy. Tak wyszło. Ściereczka praktycznie gotowa, ale jeżeli taki efekt niezbyt Wam się podoba, to mam dobrą wiadomość, pokażę coś innego w środku pudełka. Potrzebna będzie farba akrylowa oraz pędzelek gąbkowy, taki malutki o średnicy 8 mm. Najpierw trzeba odbić kółeczka, a potem je jakoś fantazyjnie wykończyć. I w tym wypadku moja fantazja jakoś szczególnie nie zaszalała. Po prostu wzięłam piórko kulkowe i dorobiłam takie maleńkie kropeczki, ale myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Przykleiłam serwetkę, polakierowałam i przeszłam do chwostów. Moja serwetka jest udawana, bo jest namalowana, czyli takie małe kłamstwo.
Kiedyś słyszałam, że najlepsze kłamstwa są takie, które zawierają odrobinę prawdy. No i te chwosty w mojej namalowanej serwetce właśnie są tą odrobiną prawdy. Mam nadzieję, że one pomogą osiągnąć mi złudzenie, że ta serwetka jest prawdziwa, a nie namalowana. No i ostatecznie moja ściereczka wygląda tak. I jak myślicie, fajne kłamstwo, dalibyście się oszukać? Myślę, że nie, bo już nie takie rzeczy wspólnie malowaliśmy, ale zostawię to pudełko na wierzchu i będę miała nadzieję, że jednak kogoś nabiorę. Dziękuję Wam za uwagę. Jak zwykle lista produktów, które pokazywałam w filmie, znajduje się pod wideo, czyli w opisie filmu. A na końcu zaproszenia parafialne, czyli jak zwykle, po pierwsze, na kolejną niedzielę zapraszam na kolejny film, a po drugie zapraszam na naszą cudowną grupę na Facebooku ludzi pozytywnie zakręconych deku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.